smakować. Witajcie telewidzowie z jakże zatłoczonego i głośnego El Nido. Dzisiaj szykuje się piękny dzień, mamy piękną pogodę, wybieramy się. Jak się interesujecie albo byliście na Filipinach, to wiecie co to jest Tour a Turce, a jak nie, to zapraszamy Was na dzisiejszy dzień na wycieczkę i pokażemy Wam, co my dzisiaj będziemy przeżywać. Podjechaliśmy do tej restauracji, która, wyobraźcie sobie, jest otwarta 24 godziny na dobę. Jadłem tutaj wczoraj, są jajeczka, są bakłażany, są jakieś warzywa, ale to widzę, że z krewetkami. No dla Mariki to tak słabo tutaj. Na śniadanie konkretnie, jak się rozkręciliśmy, to tak, tu jest wołowina, taka miseczka, ryż. Marika też ma ryż, jest też bakłażan w jajku. Mario odsącza z tłuszczu. Trochę już tych serwetek poszło. Tak, do tego mamy jajka i zamówiliśmy sobie jeszcze jedne warzywa, które są z krewetkami. Pani mówi z, bez, z. Dobra, wzięliśmy z, spróbujemy jeszcze warzywa. Pani przyniosła już talerz warzywek za 60 peso. Zobaczcie, dwie dosyć spore te krewetki. Dobra wołowina. I wydaje mi się, że te krewetki to pierwszy raz, znaczy warzywa z krewetkami tutaj widziałam. Jeszcze nigdy chyba nie było połączenia z rybą jakąś były, czy tam z owocami morza, z muszlami, ale z krewetkami to nie widziałam. Śniadanie skończone, prosimy o rachunek, pani teraz tam podlicza i zaraz będziemy wiedzieć, ile za wszystko wyjdzie. Płacimy 300 peso, 18 zł wyszło za nasze śniadanie. Thank you, Thank you. Nie najtańsze, bo mieliśmy też sporo tego jedzenia, ale dobieraliśmy, ale tak. Dzisiaj musieliśmy się najeść, dopiero lunch, rano wstaliśmy, dopiero później będzie obiad. Tak. Zostawiamy nasz skuter, sobie przedłużaliśmy jedną nockę, jeden dzień, idziemy zapłacić i idziemy już do portu. Wytargowałam jeszcze u pani kolejnych 50 peso. Wypożyczaliśmy przy głównej drodze, przy takim wejściu do hotelu SIP, ale pamiętajcie też, co tam się stało, Marcinku? Szukam kieszeni. Aha. Pamiętajcie też, żeby sprawdzać rachunek i sprawdzać, czy było zapłacone i czy depozyt daliście na przykład, Pani bo tutaj już chciała tysiaka. tysiaka, bo powiedziała, że nie zapłaciliśmy i że nagle wyszło nam 3 dni, a oddajemy dużo, no jeszcze byśmy mieli dzisiaj, no tak do połowy dnia, Tak. a chciała już tysiaczka, no. A pani jeszcze, ugadywaliśmy się na 450, pani mówi 500. Tak, więc sprawdzajcie takie rzeczy, jak coś, no to wszystko macie. Idziemy teraz, pół godzinki mamy na pieszo do miejsca spotkania. Od samego rana busy, kierowcy gotowi, żeby przywozić, wywozić turystów właśnie z El Nido. Jak wiecie, co znaczy przyjechać z Puerto Princesa do El Nido busem, no to też macie inną opcję. Jest autobus taki i też jest jeszcze inny, wygodniejszy. Ten nie jest za wygodny, czy to ten wygodny? No Nie, ten to wygodny też, że się rozkłada. Tak, w środku, pokażę wam w środku, na tej trasie, o, takie siedzenia, wygodniej, bo w tych busach to uciskają do pełna ludzi. My mieszkamy przed centrum El Nido i zawsze jak idziemy w tą stronę, to mijamy tą górę. To wygląda trochę jak w Tajlandii. Na Krabi są takie same góry, tak samo porośnięte. Jak wczoraj byliśmy na tej plaży Las Cabañas, no to tam w ogóle jak Pipi mi się kojarzyło. Tam było mnóstwo tych górek właśnie wystających z wody. Moim zdaniem jedna z lepszych plaż, zaraz po tej Lio Beach. Tu jest wąskie przejście na plażę i do tych łódek, ale my jeszcze tam nie idziemy. Idziemy najpierw na spotkanie, tam gdzie kupowaliśmy tą wycieczkę. Jesteśmy już pod naszym biurem i dostaliśmy takie bransoletki żółte. Żeby się nie zgubić. Z tego co pamiętamy, było mnóstwo grup i mnóstwo różnych wycieczek, także pewnie to taki będzie nasz znak rozpoznawczy na dzisiejszym turze. Jak umiecie się negocjować, to przyjdźcie do tego pana. Tylko próbowałem to wyszukać w Google, nie znalazło, ale naprzeciwko jest hotel. Jak wpiszecie sobie ten hotel w mapach, ja tak tutaj trafiłem teraz, o, właśnie ten, no to jest to naprzeciwko właśnie tego hotelu i tutaj jak będziecie dobrze się negocjować, to będą dobre ceny. Dopłacamy jeszcze resztę. Wczoraj daliśmy tylko depozyt 1000, dzisiaj 2200 dopłacamy. Czyli łącznie wycieczka nasza ze wszystkim 3200 za dwie osoby, tur A, ze wszystkimi podatkami. Także myślę, najlepsza cena jaką znaleźliśmy. Tak. Jak macie lepszą miejscówkę, to dajcie znać. Tylko teraz jest z tego co pamiętam ten EcoTax 400, kiedyś był 200, więc jak wypływacie na pierwszy, no to trzeba zapłacić 400 i później on jest ważny 5 dni i możecie sobie pływać już bez tego papierka, a czyli z tym papierkiem, ale nie musicie płacić za każdym razem. I pamiętajcie, żeby właśnie ten papierek dostać, wziąć. My jeszcze go nie dostaliśmy, ale zaraz... Trzymać na 5 dni. Tak, zaraz panu się przypomnimy. Właśnie pan nas przyprowadził na plażę, zapytał, czy chcemy mieć taką mniejszą łódeczkę 8-osobową, czy 27-osobową. Taki wybór, no pierwszy raz się z tym spotkaliśmy. I po długich namysłach doszliśmy do wniosku, że tą 8-osobową weźmiemy. Pan mówi, że jedzenie to samo, że wszystko to samo.
Zobaczymy, jak to będzie. Aż trochę dziwne, że tak no o wiele mniej osób. Kameralna, bym powiedziała nawet prawie prywatna, półprywatna łódka. No ale zobaczymy, jak to będzie. I dostaliśmy jeszcze maski do snorklingu. Były też w cenie. Chodzimy na łajbę. Mari, plecak się zamoczył. O, dobrze, że nie mikrofon. Tak, ja ściągnąłem. Wygląda na to, że zaraz będziemy startować. Kapitan odpalił silniki. Tu jeszcze mamy kolegę z Polski, ale mieszka na Filipinach. O, w sumie piątka, Marcin jestem. Paweł. Miło poznać. Odbijamy powoli od brzegu. Kolega zrobił nam szybki briefing. Dowiedzieliśmy się trochę, jak będzie wyglądał nasz tour. Dzisiaj płyniemy na 5 miejsc. Nasz tour będzie trwał gdzieś do godziny 15:30-16. Jeszcze taka ciekawostka, którą uzyskaliśmy, że w okolicach El Nido są 64 wyspy. I wszystko się rozchodzi na tym turze o pogodę, którą jak na razie mamy dobrą. Zapowiada się dobrze, bo jak słońce tylko zajdzie, to tych kolorów nie będzie i to będzie wyglądało jak nad Bałtykiem we styczniu. Dopływamy na pierwszy stop, płynęliśmy z jakieś 15 minut. 7 komandosów, tak ta plaża się nazywa. Kiedyś jak byliśmy na niej, to byliśmy na koniec, tym razem na początku. A prezentuje się pięknie, ładny kolor wody, trochę zaśmiecone widać, ale to nie takie śmieci, o których wiecie, to takie naturalne śmieci. No i palmy, pięknie, słońce też nam wychodzi. Dopływamy już do plaży, jeszcze kolega tutaj pomaga tym bambusem, żeby dobrze wykręcić. Jesteśmy już na plaży, 7 Commandos. Palmy piękne, czekamy na słońce, bo lekko za chmurkami. Mamy nadzieję, że wyjdzie. Tam się trochę już tak no, robi jaśniej za nami. Niestety za tą górą dosyć ciemna chmura, ale tak jak wspomniałam, mam nadzieję, że szybko to minie. Marcin zostaje pod palenką trochę podronować, a ja idę zobaczyć, jak tam celinik w barze. Jest to plaża, coraz więcej łódeczek przypływa tutaj, także my byliśmy jako jedna z pierwszych w sumie, a teraz zobaczcie, już coraz więcej. Tutaj pan takie cudeńko stworzył z piasku. No i jest bar, o którym mówiłam, koktajle za 300 peso każdy. Co tutaj można, jakiegoś szejka za 250 peso. O, i frytki są po stówce, to tak jak w mieście. Za wodę półlitrową musicie dać 100 peso, czyli jakieś 6 zł, lekko ponad. Za Red Horse, te różne w sumie piwa, 150 peso. I za Jacka 250 peso. Wydaje mi się, że to nie mało. Nie wiem, ile takie piwo kosztuje w Polsce, aczkolwiek wydaje mi się, że no dosyć sporo jednak. Aczkolwiek w barze na głównej plaży kosztuje takie piwo 120 peso. To ogromnej różnicy nie ma, a jesteście no, w takich okolicznościach przyrody. Mari Mądra wzięła sobie takiego sticka do robienia zdjęć, ale statyw, tak, ale współczuję tym mężczyznom, patrzcie. Jedna gwiazda, tam druga, następna, co chwilę widać. No chłopaki zamiast odpoczywać, to z aparatami biegają. Prawie cała grupa już na łodzi, a kogo brakuje? Marcinka. No, relaksuj się, relaksuj. Słonko jednak nam na tej plaży nie wyszło, ale z drona ujęcia i tak, z tego co widziałam na podglądzie, to ładne.
Po około 40 minutach odpływamy już z plaży. Jak się pływało? A fajna woda, fajna, ale to co wspomniałem o chmurach wcześniej, te chmury, które były za tamtą górą, tylko one naszły już w tą stronę i w ogóle z tamtej strony już też nie ma słońca. No i takie mleko jest za tobą tak samo. Ale mimo braku słońca zobaczcie, jak błękitny kolor ma ta woda. Dopłynęliśmy na miejsce, które się nazywa Big Lagoon i tutaj trzeba wziąć kajak, za który trzeba jeszcze też zapłacić i będziemy płynąć. Tam się płynie jakieś 700-800 metrów i się pływa do takiej laguny zamkniętej, ale na środku też jest taki biały piasek, płytko. Można nawet wyskoczyć z tego kajaka. Siedzimy już na kajaku, w kajaku, czy jak to się tam mówi. Słoneczko wyszło. Ale piękna woda. Zobaczcie. Ja tu mogę zostać już do końca dnia i niech to słońce zostanie z nami. Wpływamy powoli do laguny, ale ty moja droga, wiosłuj tu nam trochę. Ale ładne kolory się zrobiły. Patrzcie, jaka piękna woda. Wpłynęliśmy do laguny, sporo kajaków, sporo osób, ale zobaczcie, nie jest tak głęboko, można wyjść, porobić sobie zdjęcia w wodzie. Jesteśmy w połowie drogi do tej laguny i tak jak wam powiedziałem, tutaj jest takie miejsce dość płytkie, że można stać. Ale patrzcie, jaki ten kolor wody jest. Oczywiście większość ludzi tutaj się zatrzymuje po to, żeby sobie wstryknąć jakąś fajną fotkę, bo ten kolor wody i te skałki naprawdę tutaj robią różnicę, a my gdzieś tam dalej musimy płynąć za tym łukiem z prawej strony. Mari zostaje teraz na kajaku, ja w sumie myślę, że przepłynę tą drogę, zaraz zobaczę ile tam jest. Zdjęcia zrobione, najważniejsze, zobaczcie. Też zaczął padać. Chmurka naszła, no i tych kolorów już takich pięknych nie ma, ale nam się udało. Pływamy teraz do środka tej laguny, bo my w sumie się zatrzymaliśmy na samym jej początku. Na to najlepszy moment. Tak, najlepszy moment, choć tam jeszcze widzę, że też piękne skałki są. Wpływamy teraz do jakiejś takiej jaskini, tunelu. Okej, ja chowam wiosło, Marcin, ty tam Ja będę tutaj się dobrze odpychał. steruj. Tu na głowę trzeba uważać. Też tutaj może być gorzej już, chyba bardziej ręką, no lepiej. Pięknie. No jesteśmy, ale tutaj bliziutko, ciężko czasami się wyrobić. My tak od boku do boku. Marcin pomaga sobie ręką. Lepiej o te skały, no. Tak, niż tym Wiosłem. trochę wiosłem, trochę skałkami. Jaka tu woda czysta. No, nie ma tego koloru i widać, że też dno jest takie trochę jakby bardziej bagniste, błotniste, ale Tak, słońce tu też nie i dociera słońce. za bardzo. No właśnie, nie ma tego słoneczka. Okej, wypływamy. Wypłynęliśmy, tam już bardziej niebieski kolor wody. Za Marcinem nadal szaro, no słoneczko nie wyszło, ale liczymy, że zaraz te chmurki tutaj... Jakieś namorzyny. O, na może uwaga, bo my zaraz tu się zderzymy. Jest też niewielka ławica małych rybek. Nie wiem, czy to widzicie. Widzicie. Teraz ja nagrywam, Mari, wiosłuj. Raz, dwa. Może chcesz się zamienić na te lepsze? A masz lepsze, myślisz? No, Nie no, ja dostałam profesjonalne, takim jak kiedyś się robiło, to myślę, że one to lepsze niż te nowe. tą małą widzicie? Kilka jest takich, to malutkie barakudy. Zaczęło teraz mocniej nam kropić. No nie nazwałabym tego jeszcze mocnym deszczem. Ale to nawet nie ma skąd. On jak pada teraz, to popada chwilę i przestaje. Ja się pewnie powtórzę, ale te skałki to mi przypominają, no jak byliśmy na Pipi Podobno. lagunę. Może te wyspy się kiedyś odsunę? O! O, będzie zderzenie. O! Znowu wychodzi nam słońce i te kolorki się pojawiają. No jak tam, nie zmęczony tym machaniem tam z tyłu? Teraz skakuję do wody, bo już się zgrzałem. O nie, to ja będę musiała całą drogę później machać, ale to cudownie wygląda teraz. Po prawej właśnie wypłynęliśmy z tej Secret Laguny. Tutaj już za nami jest ta duża, skąd przypłynęliśmy. Zawiosłowanie, a nie... Tak, ja tu opowiadam teraz, daj mi spokój. I tu płyniemy. Pan mówi, że już za daleko, żebyśmy tam nie płynęli, ale spojrzeliśmy na czas. Mamy jeszcze pół godzinki, no to może takie tutaj kółeczko sobie zrobimy. Ja cię sunę! Patrzcie, co mi Marcin, do tyłu. Ja cię sunę. Poczekaj, nie ruszaj, Mar. Ja cię łapię powietrze. O!
Ale pierwsze, w ogóle nikt nie mówił, że tutaj można zobaczyć po pierwsze żółwia, a po drugie no my już płynęliśmy i gdzieś tam się, no spojrzałam w wodę i aż nie wiedziałam, myślałam, że to glon i tak patrzyłam, bo tu siatka jakaś tam płynęła, coś tam, a tutaj taki wielki żółw, jeden chyba z większych jakie Nie widziałam. pomyślałem, żeby żółw był. Wow. Brum. Zostajesz tu? Ja ciebie zostawiam i płynę na łódkę szybko. Oho. Będziesz wiosłować sama. Oho, kawał drogi jeszcze. O nie, co to za chmury znowu naszły? Zobaczcie, szaro nam się zrobiło, jakby to miał zaraz być wieczór. No kolor wody tu, gdzie jest Marcin, jest przepiękny jeszcze, ale jak tutaj patrzę, no to właśnie to samo, co widzicie na kamerze, ja teraz widzę. Ja już muszę zacząć płynąć, bo idę na palcach, więc grunt się kończy. Tam do tych łódek gdzieś nasza stoi, muszę dopłynąć. Powodzenia! Dzięki. A jak coś, to krzyknij i wyślę, albo nie wyślę pomocy ratunkowej. Rzucę kamizelkę. Zakładamy się, kto pierwszy. Myślę, że to możesz być ty. O, zaczęło padać. I to chyba będzie grubszy deszcz. Wcześniej na to nie zwróciłam uwagi, a tu widzę, jakaś plaża jest. Marcinowi podałam maskę do snorkelingu i mówi, że jakieś rybki tam widzi. Żółwia jeszcze wypatrujesz? No to wypatruj. Mimo że słońca nie ma, to zobaczcie, jak przezroczysta jest woda tutaj. A kilka metrów to już jest. Tutaj jeszcze głębiej i nadal widać dno. Tu nasza łódka, a Marcin, gdzie jest Marcin? A jest, widzę, wystaje taka zielona rurka tam. No, już blisko. Ostatnia para wsiada na łódkę. Zanim ja wsiądę, to i Marcin dopłynie, bo on już tutaj za tym czerwonym kajakiem jest. Ale się nam rozpadało, a jeszcze przy wychodzeniu z łódki zgubiłam sznurek. Marcin mówi, że od telefonu mi spadł sznurek. Marcin mówi, że za głęboko, żeby zanurkować. A pan co? Ma? Nie ma. Ale tak głęboko zanurkował. No, że go nie było widać. No nic. Dobry. O. Zakładamy worek jeszcze na nasz sprzęt, bo tam mamy drona, co tam? O, tylko w sumie dron najważniejszy. I odpływamy, ale tak jak wspomniałam, jaka szarówka. Ale deszcz chyba poszedł w tamtą stronę. Taką mam nadzieję. Wszyscy uciekają już stamtąd. Snorkeling uważam za odbyty. O, Robimy snorkeling na łachcie. nie trzeba już żadnego snorkelingu. Nawet już się nie widać, tak zapadała i kamera, i tu dookoła. Kierownik naszej wyprawy już nas woła do stołu, pewnie przygotował lunch. Tak, lunchu tutaj nie gotowali, wszystko przywieźli zapakowane w tą lodówkę, ale widzę, że to wszystko bardzo ładnie wygląda. Co my tu mamy? Jakiś kurczak, warzywa, spring rollsy, ryba, makaron, wieprzowina, ogórki, ryż i owoce. Thank you. Na lunch nam słońce zaczyna wychodzić, patrzcie, już ładne chmurki, przed chwilą nic tutaj nie było widać. O, zresztą tam dalej już świeci. Mari pierwsza atakuje stół. Zostaw trochę ryżu. Jedzenie, powiem wam, że nawet dobre. Najlepsza to jest ta wieprzowina i ryba. Kurczak też ok, ale wolę tą jednak wieprzowinę. Taka duża jaszczura nam wyszła, patrzcie. Lizard. Coś szuka, na polowanie wyszedł. Ale jak sprytnie po tej skale się wspina.
Jeden i drugi kapitan dbają o swoje łodzie. Zobaczcie, ma taki zmywak jakby do garów. O, i szoruje. I to są właśnie Filipiny. Tak padało mocno, a teraz świeci słońce. Tutaj tylko jakieś małe chmurki nad nami. O, można się relaksować. Posiedziane na plaży, zjedzone, zrelaksowane. Marcin jeszcze tam na kołkach się relaksuje. Podronowane. No słuchajcie, wymarzona pogoda nam się teraz zrobiła. Aż sami nie możemy wyjść z podziwu, jak tutaj teraz jest pięknie. Rakasama! Woohoo! My już się powoli zbieramy, a widzę jeszcze kolega pływa, sprzedaje lody, kokosy. Mówisz, nawet rum może do kokosa nalać. Dopłynęliśmy właśnie na 4. punkt. Chłopaki jeszcze kotwicę rzucają. Teraz będzie snorkeling. Obiad dobry, Mari? Dobry. Dobry. Mari mówi, że dobry. Nasz kierownik wziął garść ryżu i rzuca teraz rybką. Mari, dawaj, Mari będzie skakać. Jest! Pangit no, pangit yung kuha niya kasi. To teraz ja lecę do wody. Coś nam na łajbie nie styka. Widzę, że tutaj chłopak wszedł i coś naprawia. Jakieś kabelki skręca do siebie. O! Kapitan próbuje zapalić, no nie idzie. Mari jakieś rybki widziała. Nemo, pufferfish znowu, taka wielka. I idę, a ja wypatruję jeszcze żółwia. Mari już raz czyściła, ale macha znowu paruje, więc ja przeczyszczę jeszcze raz. Jest godzina 14:30 i płyniemy na nasz ostatni spot, 5. Dopływamy do laguny, ale jeszcze widzę, że jest piękna plaża po prawej stronie. Chyba że to jakoś połączone będzie. Ale tutaj jest klimacik. Są palmy, są te skały bardzo ostre, wystające, dość wysoko. I my co? Wysiadamy gdzieś tutaj. Kotwica na plażę i jesteśmy. W każdym miejscu można spotkać ludzi, którzy sprzedają jakieś lody, kokosy, do tego kokosa leją rum, jak już wam mówiłem. A my idziemy teraz zobaczyć, co tam idziemy zobaczyć? Secret Lagoon. Secret Lagoon, tak. Sekretna jakaś laguna, gdzieś tam jest schowana i trzeba przejść przez jakąś tam dziurę. Mari mądra wzięła sobie maskę i robi jeszcze snorkeling, ale zobaczcie, już mam wodę do cyca, więc to dość głęboko tutaj jest, żeby dojść do tej laguny. Tam troszeczkę będzie płycej, już widzę z tego, że tam ludzie stoją, to mają do pasa, ale nie wiem jak jest z przypływem, czy później będzie na tyle, jak jest przypływ, że nie będzie was widać. I kamieni sporo, więc Tak. jak macie buty, Buty nie zaszkodzą. to weźcie buty. Ja nie mam. Taką dziurę trzeba pokonać. Mari, dawaj pierwsza. Nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. No trochę fale właśnie tutaj biją. Jakie fale, tyłek za ciężki. No to też druga sprawa. Mari już na drugiej stronie. No jak większe fale, to pewnie tą dziurę całą zamywa. I jak jest sekretna? Jest. No to teraz ja. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest tak ciężko, żeby tutaj przejść. O, ja jestem. Jesteśmy już w środku, patrzcie. Nikogo prawie nie ma. Tak wygląda ta laguna. Pan mówi, nie idźcie, bo dużo ludzi. A my jesteśmy tutaj, o, jest Paweł jeszcze ze swoją żoną i my. Tak, ale to chyba ci ludzie już odpłynęli, albo nie. Bo Ktoś nie tu powiedzieli wychodził, chyba. wchodził, tak. Ale no nie powiedział nam, że dobra, to już wyszli, to idźcie. A zresztą tu nie ma co robić, zobaczyć tylko tą lagunę, bo to jest dookoła, zamknięty teren. Tędy wchodziliśmy, no to i na tyle. Chwila i wychodzimy też stąd, ale tutaj się ruch zrobił. No rybki te terytorialne pływają, teraz nie widzicie, ale pływają i skubią cały czas po nogach. Dobra, to my wychodzimy. Teraz w drugą stronę trzeba się przecisnąć. Kolega nam powiedział, że jak jest przypływ, no to tej dziury nie widać. Że zakrywa całą. Jesteś, Mari? Baby, come on, Baby, come on. Baby girl. Big baby girl. A na tamtą plażę wracamy. O, i tutaj też jest chłopak, który sprzedaje kokosy, jakieś tam napoje, lody. I jak laguna, Mari? Fajnie, ale właśnie zaryłam przy wyjściu. Jezu, brzuchem i stopą. Czyli nie tylko dupa duża. Moje nie. Pan ma wszystko na tym kajaku, patrzcie. Chipsy, jakbyście zgłodnieli. Tutaj znajdą się jakieś
Zimne napoje i piwka tam widziałem. Tutaj ice cream to nie będziemy zaglądać. Tutaj ma pan kokosy, a do tych kokosów właśnie leje tego tanduaja. Nie wiem, czy leje, czy podpija sam. Wracamy już na Łajbę i coś mi się wydaje, że na plaży będzie happy hour. Wczoraj nie znalazłam. Nie znalazłaś happy houra wczoraj? Tego baru nie znalazłam. No obok tego był, przecież co byliśmy. Szłam wczoraj całą plażę. I chyba nie chciało mnie, żebym to znalazła. No. Tak, jak kiedyś był happy hour, to mamy nadzieję, że teraz też będzie happy hour. Od 16 do 18 był. Dają wtedy drinka w cenie jednego, czyli wychodzi drink za 3 zł. Wtedy tak było. To ja widziałam najtaniej teraz na mieście za 100 chyba. Ale drinki. było dziś happy hour też za 50. Tak, za 50, no czyli 2 za 100. 2 za 100, tak. Czyli 6 zł lekko ponad i 2 lufy macie. A no to tak. To tak. To samo. Tylko wtedy... Matko, rozszerzona matma. Dzisiaj ładnie to wyliczyłam. Dobrze wyliczyłaś, na skróty. Kapitan wystartował już naszą łajbę, wsiadamy i spadamy już do El Nido. Kotwica już na pokładzie, odpływamy, ale jeszcze piękny widok z tyłu za, no właśnie, za tym naszym guidem. Jesteśmy już w El Nido teraz, wysiadają wszyscy, zabieramy nasze rzeczy i patrzcie, to już jest plaża. Odbieramy jeszcze bardzo ważne papierki, jak będziecie robić coś więcej niż jeden dzień, to jest ważne, bo coś takiego kosztuje 400 peso. No i to jest taki dokument upoważniający Was na 5 dni na pływanie właśnie tutaj po tych wszystkich miejscach. Moi drodzy, po tak ciężkim dniu należy nam się też trochę relaksu. Tutaj mamy, gdzie to jest napisane? Tak, Rum and Coke 50, to zaledwie lekko ponad 3 zł, więc strzelimy sobie, myślę, że nie po jednym. Jak tam Mari kolacja dzisiaj? Dobra. Co zajadasz? Nasz ogórek mi wypadł. Ogórka. Ogórka z frytkami. Opowiem Wam fajną sytuację teraz, może nie fajną, to przesadziłem, fajną, tylko straszną dla tego pana, którego właśnie zatrzymali. Zapytałem policjanta, czy mogę nagrać tą sytuację bardziej z bliska. Pan mówi, żeby nie nagrywać jego, czyli tego policjanta. Tutaj też jest inaczej, tak, że policja zatrzymuje tych wszystkich ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, a jest coś takiego jak służby, czyli powiedzmy Straż Miejska w Polsce. I tak, aż dziwne, że miejscowi tego nie wiedzą, żeby nie przejeżdżać tą drogą. 2 dni temu nas zatrzymali na tej drodze, bo o godzinie 18 zamykają tą drogę i ta droga jest tylko dla ludzi, którzy chodzą na pieszo, a nas zatrzymali dosłownie o godzinie 18 i nas pouczyli, że nie można tędy jeździć. A dzisiaj zatrzymali miejscowego i tak, ja patrzę tam, wypisane wszystko było, no tak rozpisane, czy tak, pan nie miał prawa jazdy, pan nie miał papierów na ten skuter, pan był pijany i pan jeszcze wjechał na miejsce, gdzie nie można jeździć, po prostu, tam tylko jest droga. I ja się pytam, ile pan dostanie mandatu? Oni powiedzieli, że 7000 peso za to, co on zrobił. 4 wykroczenia, 7000 peso to jest prawie 50% jego zarobków w ciągu miesiąca. Także patrzyliśmy na tego pana i ten pan jest naprawdę bardzo załamany, no bo oddać prawie że połowę wypłaty na to, że oni zatrzymali go skuterem, no to jest bardzo dużo. Oczywiście w Polsce za takie wykroczenia to są bardziej surowsze kary, no bo jakby po jeździe po alkoholu i jeszcze te wykroczenia wszystkie, no to pewnie jest zabrane prawo jazdy, tutaj akurat tego nie można zrobić i pewnie jeszcze sprawa karna by wchodziła w tej sytuacji, ale mimo wszystko jednak no te kary tutaj też są bardzo wysokie, dlatego pana on stoi, o właśnie to ten, w białej koszulce, on stoi i prawie że płacze. I jeszcze zapytałem pana, jak sprawdzili, że on jest pijany, bo oni nie robią żadnych testów, oni po prostu wyczuli od niego alkohol i stwierdzili, że jest pijany i nie ma znaczenia, ile miał we krwi, ile miał wydmuchany, po prostu czuć od niego alkohol, czyli znaczy, że pił, a jak pił, to też pewnie nie pił na tyle, żeby mógł jeździć. Myślę, że to nie są normalne zatrzymania takie i raczej takich ludzi jak my nie zatrzymują. Ogólnie taka sytuacja, widzę ją pierwszy raz. Zatrzymali nas kiedyś też na Filipinach, ale po prostu kazali założyć koszulkę, której nie miałem i powiedzieli, jedźcie dalej. Jeżeli macie tylko kask, to zazwyczaj was też nie będą zatrzymywać, a taka sytuacja w mieście, no zdarzyła mi się pierwszy raz, że widzę coś takiego, więc
Ja myślę, że gdzieś na trasach takie rzeczy się nie zdarzają za bardzo, żeby aż tak bardzo to sprawdzali. Tym bardziej, że oni kontrolują tutaj i od razu jest też posterunek policji blisko, więc oni też muszą sobie nabijać jakichś punktów, więc wyłapują tych wszystkich ludzi, nawet lokalnych. A ty chodź już lepiej na imprezę, bo czekamy. Musiałem to opowiedzieć. Przyszliśmy jeszcze na plażę El Nido i patrzcie, plaży nie ma, zabrało całą plażę. O. Cała plaża zmyta, tu jest droga aż do asfaltu. Nie ma. Także do poleżenia plaża w El Nido słabiutko. W tym miejscu braliśmy drinki, ale widzę, że się trochę pozmieniało. Dobra impreza się zrobiła. U nas trochę się zadziało dzisiaj, ale na koniec, już godzina 1 w nocy, na koniec jedziemy właśnie takim tuk-tukiem do naszego hotelu, bo mamy jakieś 25 minut, a kolega nas zawiezie za jakieś... Ile, Mari? Niecałe 5 zł. Tak, 70 peso, niecałe 5 zł. Jeszcze na koniec dnia biorę sobie takie filipińskie pierożki. One są z wołowiny, trochę jak łątone, już wam to też kiedyś tam mówiłem. Kosztują 60 peso za 5 sztuk. I tutaj można sobie dodać sojowego sosu, jakieś limonki. Jest też cebula, jest czosnek. Na początek oczywiście ta limonka, ona ma dużo pestek. Już to kiedyś też jadłem, więc wiem, że ta limonka tutaj zrobi dobrą robotę. Trochę czosnku, ten czosnek jest taki prażony. Nie za dużo, o, też musi być trochę sojowego sosu, ten sos sojowy jest, widzę, gęsty jakiś, nawet z czymś chyba, o, sos sojowy do tego, też taka ilość konkretna i mamy właśnie taką świeżą cebulę, więc cebulę my lubimy, ląduje to cebula. Dobra, ja się biorę za jedzenie. Najważniejsze w tym wszystkim smak z cebulą. Wyrazisty smak sosu sojowego. Nic poza tym. Ale nie, wołowina wyczuwalna i ten czosnek jest bardzo intensywny, smażony. Także jak kiedy byście byli i zobaczycie takie mięso miane na Filipinach w makaronie, to możecie śmiało próbować.